obrotach i tak jak widać produkuje 4,2 kW w tym momencie ciepła. 4,2 kW ciepła, czyli tak jakby to przeliczyć tam, nie wiem, kilowaty. To znaczy inaczej, w zależności od domu, jeżeli dom byłby świeżo wybudowany, to... O panie, i tu już mówimy o sukcesie. No i właśnie, i to jest właśnie ten sukces, bo dlatego, że mój obecny kocioł kondensacyjny potrafi, produkując około w sumie 20 kW mocy cieplnej, zużywać nawet 3 m3 gazu ziemnego na godzinę. Więc znaczy to, że żebym coś popsuł w tej płytce, bo to jest na razie ten tymczasowy wyzwalacz, który docelowo będzie z domu i on powinien pójść pod Digital 4. O, i teraz poszedł na 2000 obrotów, bo to od razu się... Aha, teraz jest 2000 obrotów? Tak jest, teraz jest 2000 obrotów. Cześć i czołem, witam Was gorąco i serdecznie na kanale Dobry Projekt. Na naszym kanale zajmujemy się propagowaniem off-gridu, propagowaniem życia poza sieci. Propagujemy wszystkie rozwiązania, które pozwolą Wam żyć bez płacenia rachunku. Czy to jest możliwe? Oczywiście zawsze wszystko jest możliwe teoretycznie. Za nami jest człowiek, który nie tylko teorią żyje, ale również praktyką. Tak jest, dokładnie. Cześć, Piątka, witam Cię gorąco i serdecznie. Powiedz, Waldek, o co kaman w ogóle, co to w ogóle, przed czym my stoimy, bo idąc tą myślą, że jakby ktoś po raz pierwszy sobie zarzucił kanał Dobry Projekt, pierwszy raz by Cię widział, nie ma jeszcze, znaczy nie wiem, czy są tacy, którzy Cię nie znają, pewnie są, tak? Bo myślę, że już większość w Polsce, którzy się interesują kogeneracją, Cię znają. Tak. Przed czym stoimy? Co to za skrzynia jest? Co to za pudło? No więc jest to kogenerator już mojego konstrukcji i pomysłu, bo sama kogeneracja jest znana od lat, jak to zawsze powtarzam. W każdym razie kogenerator ten ma przede wszystkim zastąpić kocioł centralnego ogrzewania, a jakby przy okazji dawać prąd. Czyli nie tak jak standardowy kogenerator, że musi być w on-gridzie, że musi się synchronizować z siecią, że musi oddawać 100% mocy elektrycznej i produkować 100% swojej mocy cieplnej, gdyż, jak wiemy, 100% mocy cieplnej powoduje, że odbieramy, ale w końcu jest taki moment, że tej energii cieplnej nam już nie potrzeba. No i co wtedy z nią zrobić? W moim przypadku ten kogenerator będzie sobie sam modulował tą moc cieplną przez właśnie zwiększanie, zmniejszanie obrotów. Natomiast kiedy nie będzie już zapotrzebowania na ciepło, to będzie gazu. Kiedy będzie, natomiast jeżeli chodzi o prąd, to tu jest tak to wszystko policzone, żeby dawał mi 5 kW maksymalnej mocy elektrycznej, co powinno spowodować, że nigdy nie będzie sytuacji, że po zgaszeniu, już po nagrzaniu domu będzie potrzeba cokolwiek jeszcze prądu. Powinno się to pięknie wszystko bilansować. Czyli tak, tutaj stoimy przed swego rodzaju takim zamkniętym w puszce, takim zestawem może baterii fotowoltaicznych, które nie są napędzane, zasilane słońcem, tylko są napędzane czym? Paliwem, tak? Tak jest, dokładnie. Więc jest to kogenerator na bazie silnika Matiza o pojemności 0,8 litra i ten kogenerator od samego początku miał być zasilany na gazie ziemnym i tak też jest w tym momencie. W tym momencie on pracuje, być może to słychać, być może nie na nagraniu, bo to jest taki niski, przyjemny dźwięk, który on sobie pracuje. Słychać obwodnicę w tle. Tak, a słychać natomiast tak, dwa ronda, które tutaj są zrobione, już samochody jeżdżą. Czy ta żółta rura to jest właśnie zasilenie tego? Tak, żółta rura jest gaz ziemny, tutaj jest zasilanie domu w ciepło i powrót domu, czyli już tej schłodzonej wody z domu. Jeżeli chodzi, w tej chwili pracuje na jałowych obrotach i tak jak widać produkuje 4,2 kW w tym momencie ciepła. 4,2 kW ciepła, czyli tak jakby to przeliczyć tam, nie wiem, kilowaty. To znaczy inaczej, w zależności od domu, jeżeli dom byłby świeżo wybudowany, to 4,2 kW dla 80-metrowego domu, który nie musi być jakoś super dobrze ocieplony, ale budowany w dzisiejszych technologiach, to zapewni mu ogrzewanie bezproblemowo. Znaczy, patrząc na Twój projekt, to przychodzi mi do głowy to, że Ty jesteś tym łączącym ogniwem mnie, czyli Dobry Projekt, las, totalny off-grid,
z tym, żeby się czuć bezpiecznie, żeby nie było tak, że trzeba będzie zakładać 2 pary kaleson. No dokładnie, jak moi widzowie wiedzą, ja lubię kombinować i testować. Jeżeli chodzi o te duże wiatraki, czyli o mocach 1 MW, 2 MW, 3 MW, to o ich sprawności ja w ogóle nie muszę nawet nikogo przekonywać, bo one działają, spłacają się, skoro ludzie je stawiają, są robione inwestycje, zresztą takie wiatraki, dostarczam tam komunikację do tych wiatraków, więc jakby żyję z tymi wiatrakami dużymi od 2003 roku. Natomiast jeżeli chodzi o małe wiatraczki, które chcemy stawiać przy domu, bo to by było brakujące ogniwo, tak? Bo wszyscy myślą, że jak sobie założą panele, to latem im załatwi temat, a jak sobie założą wiatrak jeszcze do tych paneli, to nagle, że zimą będą mieli też dosyć prądu. Natomiast niestety prawda jest zupełnie inna. Te małe wiatraczki, ja testowałem najróżniejsze wiatraki, małe, czyli takie, które można zamontować przy domu, bez kombinowania, to one niestety cały czas mają za mało energii. Kogenerator, czyli to miejsce na kogenerator już było, jak tu robiłem remont domu w 2011 domu, to ono było przygotowane tutaj i zasilanie gazem i tak dalej, to wszystko. Natomiast o co chodzi? To jest właśnie brakujące ogniwo, czyli panele fotowoltaiczne latem, ja zawsze będę powtarzał, mam tego prądu latem za dużo. Czyli jeżeli nie byłbym w on-gridzie, net meteringu, nie oddawałbym tego prądu, to miałbym tego prądu dużo za dużo. Luzik. Tak. Natomiast jeżeli chodzi o zimę, to właśnie przychodzi taki moment, że wiatrak się nie kręci, że z paneli fotowoltaicznych też nie ma, bo dzisiaj akurat jest słonecznie, to jak na zimę to jest wyjątek, tak pięknie słonecznie, więc dzisiaj te panele coś tam produkują tego prądu. Natomiast niestety w większości dni zimowych mamy mgły, mamy zachmurzenia duże i tak dalej. Pokażemy śnieg, żeby nie było, że tak sobie tylko gadamy, bo później powiedzą, że to środek lipca. Tak. Czapkę masz, nie bez kozery. Mam czapkę tylko, bo dlatego, że naprawdę tu jest ciepło, a nie mam założonej kurtki. Natomiast o co chodzi? Ten kogenerator właśnie na wolnych obrotach robiłem pierwszy test, dlatego zbiornik z benzyną tu jeszcze pozostał, bo widzowie mnie o to prosili, żeby pozostać jeszcze w teście benzynowym. Natomiast powiem Wam, że wyszło dokładnie to, co ja znałem już wcześniej z praktyki, czyli że silniki benzynowe, jak palą mniej więcej powiedzmy 5 litrów benzyny na godzinę, to znaczy, że spalą około 5 metrów sześciennych na godzinę gazu ziemnego. Potwierdziło się to? Tak, potwierdziło się to. Dobrze, pokaż Waćpan, co tutaj masz w środku. No i teraz jeżeli chodzi o środek, to oczywiście właśnie ten silnik Matiza, który tutaj wcześniej był już przygotowany. Wszyscy się śmiali, mówili: Jezu, jak to głośno chodzi, panie, postaw se to na środku pokoju, to będziesz miał ciepło od tego silnika ze wszystkich stron, tak. I tak dalej, i tak dalej. Tak, śmiechu było co niemiara w komentarzach na pewno. No wiadomo, mnie jako autora pewne komentarze bolały, ale ja myślę, że nie będę pożywką dla tych troli. W każdym razie, no jak widać teraz, to wszystko pracuje to na gazie ziemnym. Mało z tym, jeszcze tą skrzynię, no trzeba się przyznać, że ty jej nie skończyłeś. Tak, to jest nieskończone. Czyli ta skrzynia, ona w tej chwili, można powiedzieć, że tak dość luźno, jeszcze gdzieś chaotycznie ona sobie jest stoi. Po prostu po to, żeby mógł rozebrać, bo jeszcze muszę wymienić tu pasek rozrządu na nowy, jeszcze muszę misę olejową powiększyć, bo na razie jest standardowa misa olejowa. No i właśnie tak samo, wymiana oleju. Jeżeli wymienię misę olejową na 3 razy większą, czyli tego oleju wejdzie do tego silnika 3 razy tyle niż powinno, czy nawet 4 razy tyle, to zmiany tego oleju będą mogły następować w cyklach nawet raz na sezon, czyli raz przed zimą wymienię sobie ten olej i cały rok będę mógł z tego kogeneratora, czyli przez zimę korzystać, a latem awaryjnie, jakby czasami nie było prądu z paneli i prądu w ogóle w sieci, tak, bo no, zakładamy blackout, że będzie, to będzie mogło sobie również pracować jako zasilanie awaryjne. Tutaj na te kable, przewody, puszki to już mamy takie rozwiązanie, już poszł w świat, w eter taka informacja, że bardzo byśmy prosili Kradex, żeby nas tu wsparł takimi skrzynkami, oni takie rzeczy robią do energetyki elektryki, tak? A to mi to naprawdę by się przydało. Dokładnie, chodzi o jakąś żeby przestali się widzowie czepiać. Tak, widzowie właśnie się czepiali, kable są w tej chwili poukładane łącznie ze skrzynką bezpieczników. Ja może to uchylę trochę, bo na razie to będzie docelowo też na zawiasach i tak dalej. Tam jest skrzynka bezpieczników, jak należy umocowana, filtr powietrza, jak należy, wszystko jest tak. Bezpieczniki tam, filtr powietrza tutaj. Dokładnie. Po kolei tu jest silnik, tak. Deu Matis, 0,8 litra. Tak jest. Tak? I teraz on sobie pracuje na jałowych tak zwanych obrotach, czyli komputer silnikiem płotowym, który jest zbudowany tutaj, sobie dawkuje sam. Przepustnica na razie nasza nie jest tutaj przez komputer sterowana i on sobie na tych wolnych obrotach potrafi wytworzyć, tak jak wam mówiłem, 4 kW ciepła około
i w tej chwili prawdopodobnie około 1 do 1,5 kW prądu w tej chwili produkuje na takich wolniutkich obrotach. Zużycie w tej chwili jakie jest? Jeżeli chodzi o zużycie na jałowych obrotach, to sprawdziłem, że około 1,1 m3 jest na jałowych obrotach. Na godzinę? Na godzinę. Czyli to jest jaki przelicznik, jakby tak na, nie wiem, butle LPG czy coś? No jeżeli chodzi o benzynę, bo to jest najprostsze, to by było tak jak 1,1 litra benzyny. Jeżeli chodzi natomiast o LPG, to około zawsze LPG 30% się uznaje, żeby było więcej, ale też nie wiemy, jak wyjdzie w praktyce by wyszło. Czyli 1,5 litra gazu. Tak, dobrze mówię? Czyli tak, około pewno 1,5 litra gazu tak by wyszło na godzinę. Natomiast bardzo ważna, istotna informacja, podwyższając obroty do zaledwie 2000 obrotów, już robimy to, że ten kogenerator będzie produkował około 10 kW mocy cieplnej, czyli prawie 2,5 raza więcej niż obecnie, i będzie produkował 5,5 kW mocy elektrycznej, zużywając zaledwie 1,8 m3. O, panie, i tu już mówimy o sukcesie. No i właśnie, i to jest właśnie ten sukces, bo dlatego, że mój obecny kocioł kondensacyjny potrafi, produkując około w sumie 20 kW mocy cieplnej, zużywać nawet 3 m3 gazu ziemnego na godzinę. Więc znaczy to, że 1,8 m3 gazu, które tu przy 2000 obrotów będę miał, których nawet takich nie potrzebuję, trzeba właśnie teraz tylko rozpatrzyć, czyli znaleźć ten najbardziej optymalny punkt pracy tego silnika i tej prądnicy, bo może się okazać, że przy 2000 będzie jeszcze nieekonomiczne, a podkręcimy do na przykład 2500 obrotów te obroty i będzie lepszy, i będzie jeszcze lepszy litra. O właśnie, i jeszcze lepszy współczynnik uzyskamy. Na razie trwają testy takie, że ja chcę to przetestować bardziej pod względem bezpieczeństwa, czyli wiedzieć, że tu się nic nie będzie złego działo, to wtedy będziemy mogli wdrażać testy nawet i 24-godzinne pracy, czyli z przerwami, bo on sobie będzie dom zapotrzebowanie wyłączał, ale chodzi o to, że docelowe testy będą testami już takimi dłuższymi, a na razie godzinę dziennie testuję właśnie i różne kombinacje stosuję, właśnie chociażby dzisiaj zrobioną, wy to pewno w poprzednim odcinku widzieliście baterię kondensatorów. Baterię kondensatorów, którą zbudowałem i właśnie już zauważam, że ten silnik pracuje równiej. Czyli ta prądnica nie jest non-stop odciążana, dociążana przez próbkowanie systemu MPPT w falowniku, który jest, tylko już zachowuje się zupełnie inaczej, czyli tak jak powinno być, że to trzyma równiutko wszystko, czyli bateria kondensatorów już widzę, że pomogła, mimo że ona ma 5000 około mikrofaradów zaledwie już pojemności. Pytanie do Ciebie, Waldek, powiedz nam w tej chwili tak zero-jedynkowo, bo już tyle, to tam, wiesz, no dobra, no już ustaliliśmy, że przy około 2000 obrotów, jakby przeliczyć na benzynę, to jest 2 litry benzyny spali. 1,8 litra. To też jest istotne, bo to na każdą godzinę. Nie, oczywiście. To jest 1,8 litra, czyli mamy prawie 2 litry. I teraz zobacz, normalny, zwykły agregat prądotwórczy mocy powiedzmy 5-6 kW pali 2 litry. No właśnie. Pali 2 litry i tylko daje prąd. 4 kW prądu. Tak jest. No bo 6, 4, 5 daje i tak 20% mniej. No tak przynajmniej dokładnie, zaleca. Dokładnie tak. Czyli dostajemy 4 kW prądu za 2 litry benzyny. A co daje nam Twoje cudo tutaj? No dokładnie z tym na razie pierwszym testem, który od A do Z przeszedł i dokładnie był opomiarowany, to wyszło, że z tego 1,8 m3 gazu ziemnego, czyli około 1,8 litra benzyny, wyprodukował czyli w gazie, jakby na gaz przeliczyć, to jest 2 litry gazu. A znowu w gazie 2,2. To no, tak, 2 z kawałkiem będzie, jeżeli gaz LPG, tak mówimy, to wtedy wyprodukował mi netto, już mówię wartości, czyli wyprodukował mi netto 4 kWh prądu elektrycznego, czyli tyle samo, czyli co dokładnie agregat. Tak, za tyle samo, za tyle samo. Natomiast około jeszcze 8,5 kWh mamy ciepła. Łopany, słyszeliście? I tutaj powiem Ci, czapki z głów, jestem pełen podziwu, szacunku dla Twojej pracy, ponieważ no właśnie wybrałem też ten silnik, bo wszyscy mówią, czemu nie na silniku od Skody, od Volkswagena, wymieniali 1.6, właśnie, od diesla jakiegoś. O, właśnie zderzyli się. Tak? Tak, no dobra. Naprawdę? Tak, trzasnęli się lusterkami, no dobra. Na tym rondzie jest naprawdę ciekawie. W każdym razie jest właśnie ten silniczek, jest taki fajny, że on naprawdę 3-cylindrowy silnik, a ma zużycie
paliwa i tak dalej, mniej więcej takie samo jak agregat jednocylindrowy. No i to jest właśnie taki jakby sekret. To nie jest też tak, bo ja, tak jak powiedziałem, w 2011 roku, jak robiłem remont tego domu, to już to wszystko przygotowałem pod ten kogenerator. I miejsce, gdzie to wszystko będzie, że te przewody nie są wszędzie za długie, że to jest zaprojektowane w tym, a nie w innym miejscu, że to jest akurat przy sypialni, no bo też mi to zupełnie nie będzie przeszkadzać. Ale to cicho chodzi, bo ja myślę, że widzowie będą narzekali być może na te odgłosy tutaj wiesz co, ja specjalnie nawet pokażę. O tak, patrzcie, zobaczcie, rzut okiem. Poczekaj moment, ja tu specjalnie pokazuję teraz, że jesteśmy blisko. To jest trasa krajowa, tak? Jakby tak, to jest droga krajowa 1525, ale ja specjalnie zamknę do końca jakby. Aha. Nie do końca jeszcze, ale też już przymknę trochę, żeby był... Ale zobaczcie, przecież my mamy tu takie szpary, tak? Czyli naprawdę ten dźwięk może sobie tutaj hulać, latać i no ja bym się nie czepiał. No nie czepiałbym się, bo słychać, dosłownie słychać przejeżdżające samochody, a tutaj tego, no... To co powiedziałeś, ja naprawdę widzę, że to tak jest. No więc właśnie o to chodzi, że praca tego kogeneratora nie jest uciążliwa i jeżeli już oddalimy się, ja decybelomierzem sprawdzałem, tak? Jeżeli się oddalimy już na 5 metrów, to mamy 60 decybeli. I te 60 decybeli to jest dużo ciszej niż właśnie to, co słyszymy tutaj, co się dzieje na tej drodze krajowej. Nieprawdopodobne. No więc... Dlatego... Odpalony silnik, pozakładane normalnie, rury wydechowe, tłumiki, wszystko i tak dalej. Właśnie rura wydechowa jest z tamtej strony, więc nawet możesz podejść, pokazać z tamtej strony, tam jest rura wydechowa. Jak gdyby wylot? Aha, jest, no faktycznie. No to przy rurze wydechowej nawet nie jest głośno. A no faktycznie, no. A właśnie, a to gorąca ta rura? No będzie ciepło. Nie, ale słuchaj, no ale ona nie jest, no ja mogę złapać. Ciepła. Będzie ciepło, tak. No trzymam, a ile on jest włączony? No trochę już chodzi. Powiedzmy chodzi 10 minut, 15, przy normalnym silniku po 15 minutach niech każdy sobie złapie za rurę wydechową. To znaczy jest tutaj, w tej chwili mogę powiedzieć nawet ile dokładnie będzie miał ten wydech, bo będzie miał tyle samo, ile powrót z domu, czyli na poziomie, czyli 37, jeżeli tutaj pokazuje, 38 jest powrót, to ten wydech niech ma 45-50 stopni mniej więcej. Nie ma, nawet nie ma chyba. Nawet nie ma, no bo 50 stopni to już by parzyło raczej, nie? Ale w każdym razie, no to czyli niech ma te 45 stopni i według mnie nie ma co więcej odzyskiwać na siłę, bo pamiętajcie, że wtedy układ wydechowy może się szybko rozzewieść, bo te z metanu procesy spalania, czy z benzyny, to są kwasy, które później pozostają i oczywiście dzisiaj dużo pary nie idzie, ale wczoraj powiem szczerze, że bardzo dużo tutaj się kotłowało pary z tego wydechu, więc to też jest takie ciekawe. Waldek, pytanie do Ciebie. Czy silnik w tej chwili pracuje? Bo ja to wiem, ale widzowie nie wiedzą, zaraz Ci powiedzą, panie, zatrzesz pan ten silnik, bo jak on pracuje na 37 stopniach, to zimny olej, wszystko zimne i tak dalej. Zimny czy nie zimny? Wytłumacz. No właśnie, silnik pracuje sobie na swoich 100 stopniach, które założył producent. No to jak to, dlaczego tutaj 37 stopni z rur leci? Bo dlatego, że to jest powrót z domu, a wymiennik ciepła, który jest zamontowany, pobiera tylko tyle energii, ile może z tego silnika odebrać, żeby go nie wychłodzić ponad do temperatury. 100 stopni, żeby to wytłumaczyć. Tak. On ma wewnętrzny obieg grzania, który nie ma tak zwany mały obieg. Pozostawiony jest fabryczny termostat, który jeśli się otwiera, to dopiero zasila ten wymiennik ciepła, który zasila dom. Także tu mamy temperaturę powrotu, a temperatura zasilania, zaraz zobaczymy ile będzie. Temperatura zasilania 44,5 stopnia w tej chwili. Czyli tyle idzie na obieg. Czyli tyle idzie do domu, tak? A wraca tam 30 parę, 38 w tym momencie, więc przy przepływie, czyli przy różnicy 6,5 stopnia, przepływie 655 litrów na godzinę, bo tyle pompa w tej chwili się ustawiła, odzyskuje 4,9 kW energii cieplnej jeszcze, tak? Czyli to jest tak, on dokładnie, ten czujnik tutaj na ścianie, on dokładnie mierzy to, co weszło do domu, tak, to co wyszło i różnicę pomiędzy tego przeliczoną na litry. Tak, dokładnie, bo litry, które przetłoczą się wody, ciepło właściwe wody jest znane fizykom z góry, więc on na tej podstawie właśnie oblicza, ile jest faktycznie mocy grzewczej użyte. Więc nie pytajcie mi się, czy to... bo dużo jest też pytań, gdzie mi się ludzie pytają, czy ten kogenerator zasili dom 300 metrów. Powiem tak,
że zasili bez problemu, tylko nie może to być stary dom wybudowany 100 lat temu. No właśnie, bo wszystko zależy od zapotrzebowania ciepłego na dom. Ja mam obliczone, że do mojego domu te 5, ile metrów? No inaczej, no te 170 powiedzmy metrów, które w tej chwili grzeje do tych temperatury 22 stopnie w domu mam i tamta ale część... całość, gdzie nie korzystasz z tego i nie wykorzystujesz, to plus masz jeszcze, około 350. plus jeszcze drugie tyle, tak, jest tam co 15 stopni trzymam Celsjusza, bo w tamtej części trzymam około 15 stopni Celsjusza, no to wtedy ja potrzebuję około 14 kW mocy cieplnej. 14 kW. Czyli ktoś by powiedział, no to ci dużo brakuje. Tak, ale ja mogę zrobić teraz na dwie rzeczy. Albo przyspieszyć obroty i zwiększyć tym spalanie, zwiększyć produkcję prądu, czego nie potrzebuję, albo po prostu mi się w tym momencie odpali dodatkowo kocioł kondensacyjny, ten, z którego korzystam gazowy. Na co dzień, gazowy, i sobie to dogrzeję. Bo sumaryczna moc umowna, którą mam zapisaną, bo też jeszcze ludzie często mówią, że to jest wszystko niezgodnie z przepisami i tak dalej. Moc sumaryczna, którą może każdy domownik w sieci, w instalacji domowej gazu ziemnego korzystać, to jest około 8 m3 na godzinę gazu. Jeżeli zużywa do 8 m3 na godzinę gazu ziemnego, nie musi kombinować nic. Po prostu taki jest limit, tyle jest dozwolone i każdy może sobie tyle zużywać. Natomiast ja tutaj mam nawet licznik zamontowany, który ma zapisane 6 m3 na godzinę, ale to naprawdę jest ogromnym zapasem, bo nawet licząc, że 2 litry czy 3 litry, 3 m3, przepraszam, by gazu zużył kogenerator plus 3 m3 mój kocioł równocześnie i dał wtedy sumarycznie naprawdę ponad 30 kW mocy, nawet więcej, 40 pewno mieścisz kW. się w nim taki. W tej chwili kogenerator twój chodzi na wolnych obrotach, czyli tak, na tak zwanych jałowych obrotach, czyli najniższych. i ile ciepła odzyskuje? I właśnie ciepła, tak jak widzieliście tam na 4? Około 4,7, 4,5, 4,9, tak się Czyli waha. około 5? Tak, I około plus 5. energia elektryczna na jakim I na poziomie? jałowych obrotach około 800 W. Cały czas tutaj widać, że mniej więcej od 600 do 800 W to się waha, ale jak widać, ta bateria kondensatorów naprawdę wyprostowała troszkę to, co tutaj się działo, bo tak naprawdę to napięcie tutaj szalało, a w tej chwili skakało, ale w tej chwili naprawdę ty widzisz różnicę, że widzę jest równo? minimalną różnicę, tak, jest na pewno jakaś różnica, nie jest jakaś Tutaj, może tak? kolosalna. Tu mamy te kondensatory, tak? Dodatkowo założone, żeby wystabilizować troszkę to napięcie z tej prądnicy i widzę, że te wahania są w tej chwili na poziomie 20 V, a wtedy potrafiło nawet 100 V się zmienić w ułamku sekundy. Więc na pewno jest jakaś różnica. Idę jeszcze posprawdzać właśnie, czy uda się, żeby komputer trzymał. Dobrze. Pytanie, przepraszam, że ci tak wchodzę w słowo, przerywam, mnie musztrują non-stop widzowie, że ja przerywam, natomiast ja bardzo bym chciał, żeby oni zrozumieli też ideę związaną z tym, żeby wytłumaczyć, że na wolnych obrotach, panie, drogo, zgadza się? Dokładnie, właśnie trzeba znaleźć, i to ma robić mikrokomputer, czyli Arduino akurat w tym przypadku, ma robić to, że ma znaleźć ten maksymalny punkt pracy tego silnika. Może się okazać, że to będzie nie nawet 2000 obrotów, tylko 1800, albo może się okazać, że 2500 obrotów będzie bardziej optymalne. Niestety Arduino musi zbierać wszystkie informacje, czyli ile gazu zużywa, jaki prąd produkuje i jakie ciepło produkuje, i na podstawie tych wszystkich informacji będzie znajdowało ten, jakby można powiedzieć, maksymalny punkt pracy, czyli coś takiego, co ma budowany każdy falownik, tylko falownik ma prostą robotę, bo on ma tylko napięcie i prąd i na bazie tego maksymalnie, czyli produkować, tak jak tutaj ten falownik w tej chwili się stara wyciskać najwięcej z tej prądnicy przy tych obrotach, czyli około 800 W na maksa wyciska. To jest, on ma tylko dane napięcie i prąd potrzebuje, a ja niestety do tego mikrokomputera muszę wprowadzić wszystkie te wartości, czyli napięcie, prąd, ilość ciepła, czyli temperatura wychodząca, wchodząca, ilość przepływających litrów wody i ilość gazu. Jest to bardzo skomplikowane, ale nie tak bardzo, znaczy dla kogoś, kto programuje, będzie na pewno to proste, natomiast no, ja borykam się tutaj i dlatego testuję pod różnymi obciążeniami, pod różnymi testami, bo może się okazać, że dla Was, bo ja to robię ten projekt dla ludzi, żeby też być może ktoś mnie spapugował, żeby też coś takiego zbudował, żeby też to było proste. Taki kod na ten Arduino na pewno udostępnię na swoim kanale, więc też po prostu dam to w świat, żeby być może ktoś nawet poprawił moje błędy, bo ja nie jestem nieomylny i też zawsze każdemu to powtarzam, że ja może zastosowałem taki czy inny system, taki czy inną warunkowość danych rzeczy, a może to idzie zrobić łatwiej, proste, przyjemniej, nie wiem. Ja się na tym aż tak nie lubię wywyższać,
bo od widzów spływają naprawdę fajne nieraz pomysły, tylko absurdalne do zastosowania, czyli jeżeli ja mam wydać ileś tam tysięcy złotych, no to tego nie zrobię. Ale jeżeli ktoś mi podpowie, że w Arduino tam wystarczy 2 linijki dodać i on już fajnie będzie nie falował na obrotach, no to jest to do zrobienia. No i to właśnie ma swój sens. Zmierzamy do tego, żeby ten kogenerator nie chodził, Panie Boże, 24 godziny na dobę. No właśnie, bo nawet jeżeli testuję go tak jak teraz w tej chwili, na jałowych obrotach i produkuje te 5 kW mocy cieplnej, nawet powiedzmy maksymalnie, i te 800 W mocy elektrycznej, to jest, i podejrzewam, bo w tej chwili akurat nie sprawdzam ilości gazu, ale podejrzewam, że to będzie na poziomie 1,1 m3 gazu na godzinę, to jest to nieopłacalne i bardzo drogie. Natomiast jeżeli właśnie być może te parametry przesuniemy, czyli że będzie produkował 5 kW mocy cieplnej i 15 kW mocy, 15 kW mocy cieplnej, a 5 kW mocy elektrycznej, to w tym momencie może się okazać, że to będzie wszystko pięknie się spinało, bo będzie zużywał 1,8 m3 tego gazu, bo tak mi wyszło właśnie dokładnie w takich parametrach, w takich testach. Czyli zasadniczo każdy użytkownik agregatu prądotwórczego, który wlewa 2 litry benzyny na godzinę, dostanie z Twojego sprzętu tyle samo prądu, co z tego swojego agregatu prądotwórczego, czyli 4 kW, 5 kW za 2 litry benzyny, no i gratis dostanie 3 razy tyle mocy cieplnej. Dokładnie tak. Właśnie o to chodzi. Cuda. To dlaczego tego nie robią? Robią kogeneratory, tylko właśnie kogeneratory robią tylko i wyłącznie on-gridowe. Jest tego sprzętu dosyć dużo już używanego, na przykład 10 lat używany kogenerator można kupić z Niemiec za całkiem rozsądne pieniądze, typu 600-1000 euro. Natomiast on ma podstawową wadę. W Polsce podłączenie kogeneratora do sieci energetycznej jest dosyć problematyczne. Ja to staram się robić w off-gridzie, czyli tylko w obrębie własnego tutaj domu. Sieci. Własnej sieci. W własnej sieci. Natomiast w momencie, kiedy kogenerator bym chciał legalnie wpiąć do sieci energetycznej, musiałbym wystąpić do energetyki o warunki techniczne, a warunki techniczne w większości przypadków są wydawane negatywne, bo dlatego, że właśnie chcę to zmienić też. Proszę też wszystkich o to, żeby właśnie na tą grupę kogeneracja na Facebooku wbijali, bo chciałbym pokazać rządowi, że i tak ten gaz ziemny spalamy w domach, więc żeby dopuścili tą kogenerację na takich samych fajnych warunkach jak właśnie fotowoltaikę, czyli żeby każdy mógł złożyć wniosek i w ciągu 30 dni energetyka, żeby musiała kogenerator podłączyć. Wtedy to będzie miało ręce i nogi. Natomiast na chwilę obecną energetyka może sobie powiedzieć, że nie chce kogeneratora i nic im nie zrobimy. A OZE musi przyjmować energetyka. Taka jest właśnie różnica i być może te zmiany przepisów bujnęłyby kogenerację, bo ja akurat to chcę mieć awaryjne również źródło prądu, czyli chcę mieć sytuację taką, że jeżeli zostanie mi tylko sam gaz ziemny, a powiedzmy linie energetyczne zostaną zerwane, bo będzie śnieżyca i inne wszystkie rzeczy, czy jakieś blackouty, bo elektrownia stanie, a gaz będziemy mieli dostarczany do domów cały czas, to w tym momencie ja sobie poradzę. Będę miał ciepło i prąd nadal, a jeżeli nawet tego gazu ziemnego zabraknie, to sobie przywiozę benzynę, wleję do zbiornika i będę miał ciepło i prąd z benzyny. Może najmniej ekonomiczne to będzie pod względem finansowym, ale będzie to zarąbiste pod względem niezależności energetycznej. Tyle. Albo gaz LPG jeszcze przywiozę w butli. Jest te kolejne. Tak. I on też na tym sobie poradzi. Wszystkie te 3 źródła zasilania, czyli ziemny, LPG i benzyna, no Waldek, to ty eko nie jesteś. Nie jesteś eko-niezależny, jesteś bardzo zależny. To znaczy, powiem w ten sposób. Jeżeli chodzi o źródła energii, to zawsze niestety będziemy od czegoś zależni. I jeżeli nie od wiatru, który jest nieprzewidywalny, jeżeli nie to od słońca, które jest również nieprzewidywalne, bo sobie założymy, że danego dnia nam wyprodukuje tyle i tyle, a wyprodukuje dużo mniej, to zawsze paliwo jakieś dowieźć, dostarczyć w wiaderku, jak to powiem, można. Natomiast jeżeli chodzi o ekologię, to tak jak ja zawsze cały czas powtarzam, ja osobiście ten gaz ziemny i tak u siebie spalam. To jest metan, to jest najczystsza postać gazu, z tego nie ma żadnych trujących związków, ślad węglowy jest najmniejszy i według mnie to powinno być też promowane na tej samej zasadzie jak fotowoltaika.
przydomowa oczyszczalnia, biogazownia, coś takiego i ten gaz, który mógłby to zasilić, czy to... Ja wiem, że to tak, Nie, co któryś komentarz pod tym tam piszą, Waldek, tam żaden z ciebie innowator na butli z gazem, chcesz jechać, to gdzie to tam, wiesz, no to... No właśnie, chodzi o to, że właśnie jeżeli chodzi o dalsze kombinowanie typu Colzgas, czy właśnie biogazownie, no to ja mogę powiedzieć tylko tyle. Strzelno, jako tutaj miasto, w którym mieszkam, Strzelno miało swoją biogazownię już zaraz w latach powojennych praktycznie, więc gaz nieziemny, ale biogaz tu w tych rurach płynął już od wielu, wielu lat i to było jedno z czystszych miast w Polsce. Czystszych pod względem takim, że nie było tu palone węglem i drewnem. To, co się później porobiło niestety, bo biogaz ktoś zlikwidował, zrobił się gaz ziemny, a gaz ziemny już nie był taki tani, no więc właśnie dlatego się robi tak, a nie inaczej nieraz właśnie w tych wszystkich fajnych pomysłach, że coś nie wychodzi. Ale tak jak powiedziałeś, biogaz jak najbardziej też może zasilać ten silnik, nic jemu nie będzie. Silnik sam wykrywa spalanie stukowe, które jak wiemy jest niebezpieczne do silnika, sam sobie koryguje zapłon, więc nic mu więcej robić nie potrzeba. Sprawdzałem na wszystkie testy, bo oczywiście ludzie też pisali, że musisz tam regulować zapłon. Gdybym zrobił silnik od Tico, gdzie nie ma automatyki, tylko jest ręczne ustawienie zapłonu, to bym musiał tak robić. Bym musiał skorygować. Jak na benzynie, to bym musiał skorygować w jedną stronę, jak na gazie bym musiał skorygować zapłon w drugą stronę, na gazie ziemnym. A na gazie LPG jeszcze jest inaczej, bo ilość oktanowa tych paliw jest różna, więc również w różnym momencie jest spalanie stukowe. Jak chcecie, ja już nie będę Wam tłumaczył, co to spalanie stukowe, bo ja mówię z teorii, nie lubię być teoretykiem. W każdym razie chodzi tutaj o niekorzystny moment wybuchu, rozprężania się tego gazu po zapłonie. To jest właśnie to spalanie stukowe. I czujnik spalania stukowego w silniku Matiza wszystko pięknie ogarnia. Ktoś tam mi mówił, że zakres jest za mały. Nie wiem, ja nie zauważyłem spalania stukowego w tym silniku. Nie występuje ono. Być może on jedno wystąpi, zanim skoryguje sobie ten, ale tak, żeby na non-stop to spalanie stukowe występowało, to nie istnieje. Nie jest tak. Czy jest szansa, żeby pokazać naszym widzom, jak pracuje Twój kogenerator na plus minus obrotach około 2000, czyli coś, co Ty do tej pory uważasz, że jest najbliższe optimum. Tak. Na razie, to jest twoje, to jest na razie tyle zaobserwowałeś, bo nie wiesz jeszcze jest jak na 2,5, na 3000 i tak dalej, czyli na 2000 obrotów. Czy jest szansa? Tak jest, właśnie przygotowałem tutaj mikrokomputer już z programem odpowiednim i zaraz go założymy tam, wymienimy, jest na podstawce, więc jest, jak to nazywam, plug and play po angielsku mówiąc, wyjmiemy tamten, włożymy ten i spróbujemy odpalić i zobaczyć, czy będzie prawidłowo reagował. Słuchajcie, Złotów Edwardem stoi i wiatrakiem, a Strzelno stoi Waldkiem i kogeneratorem. To ja myślę, że słuchaj, to spokojnie możesz być twarzą Strzelna, jeżeli chodzi o kwestie różnego rodzaju innowacji i choć cały czas faktycznie może nie mówimy do końca o źródle, które jest typowo źródłem ekologicznym, tak? Choć faktycznie temat poruszenia... Metan i tak jest odpadem. No, natomiast tak, w przypadku właśnie tego biogazu czy coś, myślę, że tutaj jesteśmy w stanie o parę kroków iść dalej. Niemniej jednak w tej chwili, i tak uważam, słuchaj, no dostarczasz nam tylu takie frajdy, że szkoda gadać, idziemy dalej i lecimy. Cieszę się. Tak? I lecimy dalej, sprawdzamy na 2000. Tak jest. Dobrze. To jest komputer, tak? Tak, to jest mikrokomputer Arduino. W każdym razie, o co chodzi? Na kolejnej płytce przygotowuję sobie zawsze kolejną wersję programu i przychodzę tutaj, gaszę tak jak przed chwileczką właśnie zgasiliśmy ten kogenerator, wymieniam tą płytkę po prostu 1 do 1, dla bezpieczeństwa jeszcze może odłączę zasilanie 12V, żeby tutaj ta płytka nie dostała jakiegoś zwarcia. No właśnie, tu już śrubeczka jakaś mi chciała uciec, gdzieś tam odłożę. Tak. W każdym razie zamieniam. No i też zobaczcie, jeden mam na czarno kreseczkę, drugi nie mam na czarno kreseczki, więc w tej chwili nawet jak mi spadły i się zamieniły miejscami, to wiem, który był, a który już zakładam jako nowy. Okay. Więc trzeba założyć po prostu w podstaweczkę i w tej chwili dokładnie procedura taka, że odpalamy, czyli zasilanie i no właśnie, i już tu widzę, że przyciąłem kabelek, zobaczcie. Nagrywamy i przyciąłem tu kabelek. Gdzieś się mi wpiął. Mam nadzieję, że nie zrobił na tyle zwarcia, żebym coś popsuł w tej płytce. Dobrze. Bo to jest na razie ten tymczasowy wyzwalacz, który docelowo będzie z domu i on powinien pójść pod Digital 4. O,
2000 obrotów, bo to od razu słychać. Aha, pracę. teraz jest 2000 obrotów? Tak jest, teraz już jest 2000 obrotów. To sobie będzie w zakresie od 2 do 2,5 tysiąca w tej chwili regulował, bo prądnica go będzie dociążać, za chwilę falownik go będzie dociążał, a on będzie sobie dodawał gazu sam, automatycznie, i mógł trzymać 2000 obrotów. Zaraz przyniosę tylko... Przyniosłem tachometr. Co to jest? Tachometr, czyli wskaźnik, ile obrotów ma silnik, tak? Więc tutaj laserem wskazujemy to miejsce i widzimy, Ile? że on... No proszę tutaj zobaczyć. No mamy 2000. On ma pewną bezwładność, oczywiście, i będzie wahał się przy tych obrotach, ale mniej więcej będzie starał się trzymać 2000 obrotów. No. Czy ty mu zadałeś tak na poziomie komputera, tak? Tak, w tym sterowniku jest, że w tej chwili, niezależnie od tego, jakie obciążenie właśnie, no bo jest ta bezwładność, czyli moment taki, że falownik dociąży prądnicę, to on dodaje gazu. W momencie, kiedy obciąży, no to ten gaz ujmuje. No i to musi wszystko się dziać i ma pewną bezwładność. Bezwładność to jest czas reakcji, czyli jeżeli mamy sytuację, że to jest nawet 0,1 sekundy, o, słychać teraz, że wchodzi na wyższe obroty i za chwilę będzie obniżał te obroty. I ta bezwładność pewna jest, i jest pewne opóźnienie. I to trzeba niestety też w kodzie programu uwzględnić. Z ciekawości tylko zobaczę, ile ma obrotów. Bo w tej chwili, o właśnie, średnio 2360 obrotów, tak? Czyli trzymamy się w zakresie. Programowo mam ustawione, że ma trzymać minimum 2000 obrotów, dokładnie 1950, ale jak przekroczy troszkę te obroty, czyli 2300, to też nie ma od razu odejmować gazu, bo od razu natychmiastowe odcięcie gazu, o zobaczcie, teraz w tym momencie dociążana jest prądnica prawdopodobnie przez falownik, więc on będzie spadał. Znowu te obroty będą spadały i już sprawdzam, ile jest tych obrotów. O, i w tej chwili już spadło do 1770, on będzie gazem znowu próbował dodawać, tak żeby te 2000 dobić. Waldek, ile w tej chwili produkuje nam mocy cieplnej? No właśnie, mam nadzieję, że to już pokażę. To 9,5 kW mocy cieplnej, czyli od razu jest zmiana razy 2. Tak, 9,3 kW w tym momencie wyświetla. O właśnie, i odpuścił falownik. Okay. Słyszeliśmy przed chwilą, że falownik odpuścił, że pustnica odjęła gazu. To jest właśnie ten moment, o którym Tobie opowiadałem na samym początku, kiedy tu do mnie przyjechałeś. Niestety tak się właśnie dzieje i jeszcze muszę poszukać, czyja to jest wina. Czy wina falownika, że tak się dzieje, czy wina tego sterowania. Muszę iść zobaczyć. Dobrze, ale mamy teraz tak, 10 kW mocy nawet cieplnej. 12 w tej chwili już wyświetliło. Poczekajcie, 12. Dobra, 12. Ale to nawet jeżeli to faluje, to i tak on nadal spokojnie sobie tam podaje. To jest jedno. Poczekaj, idziemy z Tobą, bo my chcemy zobaczyć ile prądu, dobrze? Tak, dobra. Dobrze, właśnie, tam było 12 kW mocy cieplnej, a ile prądu w tej chwili podaje? No właśnie w tej chwili znowu zaczyna dociążać falownik Od zera. Od zera. Natomiast co się wydarzyło? Przed chwileczką jak tutaj przyszliśmy, żeby sprawdzić, to był błąd. Błąd był przeciążenia falownika pracy, bo dlatego, że niestety on powinien sobie limitować ten prąd i normalnie na panelach mi limituje prąd, ale w przypadku właśnie bardzo niestabilnego napięcia, jakim jest napięcie z tej prądnicy, mimo tej baterii kondensatorów, jednak pod dużym obciążeniem, w tej chwili, w tym momencie już jest 3,5 kW, które produkuje, 3,6, nawet leci 3,7, 3,8 już, Tak? 4 kW już mamy, 4. to za chwilę będzie taki moment, że napięcie spadnie na tyle dużo, a prąd podskoczy, że on nie będzie w stanie wyregulować, czyli poleci 20 parę amper myślę, że powyżej i za chwilę, 5 chyba. tak, i za chwilę wyskoczy błąd. Tak? Ale czekaj, zobaczymy. No zobaczymy, poczekaj, 5, 8, 2 ileś, 6. Mówimy o wyskoczył, wywalił. Tak, ale na szczęście, że tylko rozsynchronizował, nie wywalił błędu krytycznego. Dobrze. Tylko się rozsynchronizował, bo dlatego, że czyli dla tego falownika te obroty 2000 są za duże. A dlaczego? Bo falownik jest tutaj 5 kW. 5 kW powinno być na maksymalnie, a on spokojnie do 6 nawet dociąga, ale jak już przekroczy się 6, no to już niestety zgłasza błąd, tak? No więc tak to wygląda i w tej chwili właśnie ta bateria kondensatorów, widzę, ustabilizowała troszkę tą pracę, ale mimo wszystko jest cały czas falowanie. No dobrze, ale natomiast mogliśmy przy Tobie zobaczyć, że jesteśmy
plus minus w tym punkcie, o którym ty tak trochę poniekąd marzyłeś. Myślałeś o tym, że tak będzie. Tak, tylko teraz właśnie muszę, więc następnym etapem jest to, że będę musiał sterować mocą prądnicy, czyli to, czego nie chciałem z domu komplikować, dołożyć następny, czyli taki mostek prostowniczy, ale z tyrystorem, który będzie mi do falownika wysyłał nie więcej niż 5 kW. Po prostu. Czyli taki blok trochę. Taki blokada, czyli silnik będzie trzymał się na 2000 obrotów, ale prądnica będzie musiała, o właśnie w tej chwili, dobra, ale się tylko rozsynchronizowało na szczęście. Okay. No, więc jest tu w tej chwili tak, że niestety, i to takie właśnie są cykle falowania, czyli włącza, wyłącza, dlatego też realny ten test, który robiłem, wyszło, że 4 kWh wyprodukował mi, mimo że 6 kW w szczycie potrafił produkować, bo dlatego, że to się rozsynchronizowało. Nasi widzowie razem z nami mieli możliwość w czasie tego odcinka zaobserwować 12 mocy cieplnej i 6 jeśli chodzi o kwestię energii elektrycznej. Tak. 12,6, mamy 18, dużo nie brakowało do 20. I to te 20 średnio wychodzi z obrotów 2000. 2000 tak jest, 2000 obrotów. Dokładnie. To co, jak tam życzymy powodzenia naszym widzom przy ich projektach? Dokładnie tak. Tak? Okej. Bądźcie lepsi ode mnie, bo da się. Słuchajcie, niech każdy, kto pisze komentarze krytyczne i niech napisze tam, że on taki kogenerator ma lepszy, że jego kogenerator lepiej chodzi i działa, tak? Waldek, może tak być? Dokładnie. Nie obrazisz się? Nie obrażę się. Jak konkurencja Niech będzie ktoś rosła. Właśnie, dokładnie, właśnie niech będzie nas coraz więcej takich praktyków, którzy faktycznie będą się w stanie pochwalić tym, że uzyskali takie parametry przy pracy kogeneratora. Ale jeżeli ktoś z Was miałby ochotę też tak na sucho pokonfabulować, popisać, pokrytykować, spokojnie. Jest tutaj dla Was dużo miejsca. Pod tym filmem możecie śmiało pisać, co się Wam tam żywnie podoba. Trzymajcie się, widzimy się na kolejnych odsłonach. Cześć! Waldek? Na razie, hej! Hejka. Coś tutaj się... O właśnie.